Snero, wcześniej znany jako Ben Mumi, jest próbką DNA Tepku w Trixie, pochodzący z planety Anur-Kufos w układzie Anur. Siema, z tej strony Igor Junior i dzisiaj przedstawię Ci wszystko, co musisz wiedzieć o kosmicie Mumia, którego oczywiście wybraliście w ankiecie, ale jeszcze przed odcinkiem krótkie wyjaśnienia. Wiem, dosłownie sporo czasu mnie nie było. Niestety miałem, jak i dalej mam sporo pracy i ciężko było mi znaleźć czas na nagrywanie materiałów. Choć chciałbym wrócić do nagrywania dla Was właśnie o tematyce kreskówek, więc jeszcze przed filmem, zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, na którym też chcę się trochę rozwinąć i też jak chcecie zobaczyć inne rzeczy niż tylko kreskówki, to chętnie zapraszam, wyświetli się na ekranie, jak i również jest w opisie, także zapraszam. Snero to przypominający mumię kosmita, którego bandaże wykonane są z obcego materiału przypominającego stary materiał, ale mającego elastyczność. W oryginalnej serii oczy Sneroa i przerwy między bandażami świeciły na zielono. Nosił czarno-złoty hełm faraona, czarne naramienniki i nagolenniki oraz symbol Omnitrixu na lewym ramieniu. W serii Ultimate Alien Snero był nieco wyższy, a zielone linie na jego ciele zmieniły kolor na złoty. Jego klatka piersiowa, ramiona i nogi stały się grubsze, co nadało mu bardziej muskularnego wyglądu. Nosił symbol Ultimatrixu na piersi. W serii Omniverse Snero ma szaro-brązowe, bardziej postrzępione bandaże z widocznymi większymi warstwami, a macki na jego plecach są znacznie krótsze. Jego hełm jest czarny z dwoma świecącymi zielonymi przerwami po bokach i złotą obwódką na dole. Jego zielone oczy otoczone są koroną złotych kolców, a dolna część twarzy jest owinięta bandażami. Jego broda jest czarna z zielonymi przerwami i złotym kolcem przypominającym brodę. Górna część jego klatki piersiowej i ramiona są pokryte dużym kołnierzem, szarfą z zielono-czarnymi paskami. Ma również czarno-złote ochraniacze na ramionach z zielonym okiem na każdym z nich. Przerwy na jego klatce piersiowej zniknęły, a jego pięty mają dodatkowy palec. Wiązania na jego sznedycie zostały zastąpione pojedynczym bandażem. Jego naramienniki i nagolenniki mają teraz złote obwódki i większe zielone przerwy. Omnitrix nosi na zielono-białym pasie wokół talii. Zarówno 11-letnia, jak i 16-letnia wersja dzielą ten sam design. Ben 10000 jako Snero. W wersji Ben 10000 Snero jest przefarbowany, aby wyglądać jak mumia, ale jego oczy i przerwy między bandażami świecą na zielono i nie ma brody na podbródku, w przeciwieństwie do mumii. Ben Zorro jako Snero. W wersji Ben Zorro wygląda identycznie jak Snero Bena Prime w Omniversie, z tą różnicą, że jego oczy, przerwy między bandażami i symbol z Omnitrixu są lawendowe. Bandaże są białe, złote elementy są srebrne, a pasek ma czarny. Mumia debiutuje w odcinku Powrót. Wilkołak odkrywa mumię w fabryce, a obcy teleportują się, gdy przybywa ochroniarz. Na autostradzie autobus więzienny i Raz Bucket wpadły w chaos po tym, jak Ben, zamieniając się w Stinky Fly, walczył z więźniami. Max ratuje sytuację, a Gwen łapie więźniów w wodzie. Tennysonowie śledzą fioletowe błyskawice związane z opóźnieniem startu promu kosmicznego. W Kennedy Space Center Ben, nudząc się, zostaje Ben Mumi i walczy z wilkołakiem. Max myśli, że Ben Mumi to mumia i atakuje go, ale Ben wraca do swojej ludzkiej postaci. Na złomowisku Ben jako Cannonbolt walczy z mumią i wilkołakiem, ale Victor, zamieniający się w Transiliana, pokonuje Cannonbola. Victor uruchamia maszynę, która wskrzesza ZS Skyara na promie kosmicznym, który dociera w kosmos, gdzie mumia i ZS Skyar mają zemstę na Benie. Snero potrafi generować stałą ilość bandaży, które tworzą jego ciało. Może wydłużać je i kontrolować ich ruch w różnych celach, takich jak owijanie, chwytanie, podnoszenie i przemieszczanie obiektów oraz przeciwników. Może także odłączyć bandaże po owinięciu kogoś, tworząc stałe węzły. Siła każdego bandaża jest na tyle duża, że mogą one przebijać ziemię i unieruchomić Formungozaura, który ma siłę zarówno czterorękiego, jak i gigantozaura. Bandaże są również na tyle ostre, że mogą przecinać pnącza rośliny Floriana, co pokazał Kupulu. Snero może także używać swoich bandaży do tworzenia solidnej ściany. Snero złożony z bandaży może dowolnie zmieniać kształt swojego ciała, co pozwala mu unikać ataków przez rozdzielanie się i atakować po ponownym złączeniu. Może także zmniejszyć się do kilku bandaży, co umożliwia mu latanie oraz przeciskanie się przez wąskie przestrzenie, ułatwiając ucieczkę z pułapek i poruszanie się w ciasnych miejscach. Potrafi się regenerować i niemal natychmiastowo leczyć z różnych obrażeń, takich jak rozerwanie przez duży wentylator. Snero może przetrwać w próżni kosmicznej oraz pod wodą, nie tracąc ruchliwości, mimo że jest wykonany z bandaży. Jest odporny na działanie korodium, potrafi widzieć w ciemności i blokować promieniowanie korodium, co pozwala mu przenosić kryształ wewnątrz swojego ciała bez napromieniowania otoczenia. Snero ma bioluminescencyjne ciało i świecące oczy. Może całkowicie rozwijać swoje ciało, tworząc stos bandaży do amortyzacji lądowania, przy czym jego twarz oddziela się od reszty bandaży.
Chwila przerwy, jeśli podobają Ci się moje materiały, to prosiłbym Cię o zostawienie subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś komentarza. Dzięki. Snarrow może zaplątać się w swoje własne bandaże, co pokazał Cthulhu. Jego gatunek jest podatny na intensywne ciepło i silne wiatry, przed którymi muszą się ukrywać na swojej ojczystej planecie. Snarrow może być kontrolowany i hipnotyzowany przez Ladatów za pomocą ich Corputras, co również pokazano na Cthulhu i innych mieszkańcach Anur Transyl z gatunku Tep-Kufan. Może być zamrożony ciekłym azotem i przestraszony przez gatunek Topejka. W odcinku Under Wraps Snarrow został dodany do aktywnej listy, gdy Omnitrix pobrał DNA mumii. Po raz pierwszy pojawił się w odcinku The Return, gdzie walczył z wilkołakiem, który później uciekł. W odcinku Ben 10000 powraca, Snarrow został ponownie odblokowany przez Bena 10000. W odcinku The Frogs of War Part 1 Snarrow zaczepił się o statek kosmiczny Incrusion, zanim funkcja losowania Omnitrixu zmieniła go na rad. W Return to Forever odesłał stado Pryxoworów z powrotem do ich zagrody. W Vengeance is Mine walczył z Syphonem i potworami kamarnicami, aż je uwięził. The Secret of Dos Santos uratował Rooka i Kai przed upadkiem, a następnie walczył ze strażnikiem dżungli. W odcinku Ken 10 Snarrow pomógł Kenowi wydostać się z wentylacji, gdy walczył z Kevinem 11. W odcinku And Then There Were Known Ben Zorro jako Snarrow walczył Formiungozaurem i wyrzucił Build Egaya w wybuch chromosapieńskiej bomby czasu. Snarrow jest jednym z 4 kosmitów, których robocza nazwa zawiera imię Bena, obok Blitzwolfera, Frankenstrike'a i Nanomecha. W serii Omniverse nazwę Ben Mumii zastąpiono Snarrow. Snarrow pojawił się w Omniverse podobnie jak Frankenstrike, Arctiguana, Bashshock i Mark Upchuck, ale nie wystąpił w A New Dawn. Jego projekt w oryginalnej serii stworzył Thomas Perkins, a w Omniversie Chap Yep na podstawie szkiców Derricka J. Początkowo symbol Omnitrixu miał znajdować się na lewym nadgarstku, a nie na lewym ramieniu. Gdyby pojawił się we flashbackach w Omniverse, 11-letni Snarrow wyglądałby jak w oryginalnej serii. W intro Omniverse od 4 sezonu 11-letni Snarrow jest błędnie przedstawiony tak samo jak 16-letni. Snarrow może składać swoje ręce jak origami i formować je w broń, choć byłoby to jak uderzenie kogoś paper mache, chociaż nigdy się tego nie nauczył. Snarrow może wykonywać magię podobną do egipskich klątw, jednak Ben nie pozostaje przemieniony w Snarrowa wystarczająco długo, aby się tego nauczyć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, jakiś pozytywny komentarz, wpadnijcie na tego Instagrama. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, więc neue.